Siema! Dzisiaj bierzemy sobie na warsztat wielkie pudło, bardzo kultowe, szare pudło 8-bitowe od Nintendo. Here we go! Nintendo Entertainment System to konsola, która została przygotowana specjalnie na rynki amerykański i europejski. Bowiem już w roku 1983 Nintendo wypuściło konsolę Famicom, która sprzedawana była tylko w Japonii. Zachęceni sukcesem, jaki ta konsola odniosła na ich rodzimym rynku, stworzyli NES-a i wypuścili go w roku 1985 w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie. Konsola ta była nieziemsko popularna. Sprzedała się w ponad 60 milionach egzemplarzy na całym świecie i ten rekord nie został pobity do czasu, dopóki nie ukazała się PlayStation. Dopiero ta konsola od Sony pobiła Nintendo Entertainment System pod względem ilości sprzedanych sztuk. W Polsce gry z NES-a były znane głównie dzięki Pegasusowi, który w latach 90. był niesamowicie popularny w naszym kraju. Oferował on właśnie gry, które znamy z NES-a. Ta konsola to właśnie w swojej bibliotece gier posiada te tytuły, które każdy dzieciak w latach 90. ogrywał na swoim Pegazie. Omówmy teraz jej budowę, więc po bokach nic nie ma, jak to zwykle w konsolach. Na górze również nic nie ma, co już tak bardzo typowe nie jest. Tutaj jest jedynie kratka. Z tyłu też mało jest, ale jest tutaj wyjście na zasilacz, które tutaj nazywa się Anschluss Netzgard Adapter, bowiem NES ten, tak jak większość NES-ów, które można zdobyć w Polsce, pochodzi z Niemiec, bowiem ta konsola nigdy oficjalnie nie ukazała się w Polsce. Zresztą czemu tu się dziwić, wtedy w Polsce panowała jeszcze komuna. Tutaj jest przełącznik kanałów i kanał 3, kanał 4 i Anschluss Antenne, czyli po prostu wyjście RF antenowe. I z tego boku jest, jednak coś jest z boku, bo wiedziałem, że nic nie ma. Jest wyjście AV, czerwona wtyczka na audio, żółta na wideo. Czyli stara konsola, a już dawała możliwość podłączenia przez AV. Najciekawszy oczywiście jest przód. Z przodu jest przycisk Power i dioda, która zapala się po wciśnięciu tegoż przycisku. Jest tu również przycisk Reset. Dwa gniazda kontrolerów, 1 i 2 oraz klapka, bardzo słynna klapka, ale za chwilę o niej wspomnę, bo zapomniałem powiedzieć o dole. Więc na dole są gumki, na których stoi konsola, jest tabliczka znamionowa, również zapisana po niemiecku i są takie rowki. Tutaj jest taka płytka, którą da się wyjąć i tutaj jest taka zaślepka, więc to tyle. Nic przydatnego tutaj nie ma. Wracając do klapki, na której widnieje napis Nintendo Entertainment System European Version, bowiem gry miały blokadę regionalną, to znaczy dało się wkładać gry z NES-a amerykańskiego, ale one nie działały, chyba że się zrobiło taką sprytną sztuczkę we wnętrzu konsoli, trzeba było usunąć taką jedną nóżkę i wtedy już działały wszystkie gry. Więc jest to bardzo prosty sposób na przeróbkę konsoli. Klapka otwiera się ku górze i tak to wygląda sympatycznie i w środku jest wejście na kartridże. Jest taka tacka, w którą się wkłada kartridż, a skoro już o tym zacząłem mówić, to kartridże wyglądały tak. Kartridże były duże, wykonane z ciemno-szarego plastiku. Kartridże posiadały obrazek przedstawiający jakąś scenkę z gry.
i mógłby być to tak jak tutaj obrazek taki w miarę dokładnie oddający to, co zobaczymy w grze, czyli pikselozę, ale niekiedy mógł być to również jakiś obrazek ładny, prezentujący zupełnie co innego niż sama gra. Tradycyjnie Nintendo wprowadziło już oznaczenia Seal of Quality i Achtung, nicht extremen Temperaturen aussetzen, nicht Feuchtigkeit aussetzen, nicht reinigen mit Benzin, Verdunner, Alkohol oder anlichten Flüssig, coś tam. Tak, więc skoro konsola jest z Niemiec, to chyba nikogo nie dziwi, że gry też są z Niemiec. Ale made in Japan, żeby nie było. Jest napis. Tutaj jest taka tarka, na której można prać w rzece. I tutaj jest takie główienko, za które się łapie. Konsola, znaczy gra ma aż 72 piny. Jest to bardzo szeroki kartridż. No i bardzo wysoki, bo jak się go rozkręci, no to gra jest gdzieś dotąd. A reszta to jest po prostu pusta przestrzeń w środku. Niewykorzystana. I teraz jak wygląda montowanie kartridża w konsoli? Więc wkłada się go przodem, obrazkiem do góry, wsuwa. On sobie wchodzi po takiej szynie, dochodzi do końca i wtedy za to wgłębienie naciskamy i kartridż siedzi nam w środku i możemy zamknąć klapkę i grać. Zresztą klapka może być otwarta, to akurat na to nie wpływa. Żeby wyjąć, naciskamy i wtedy nam kartridż wyskakuje do góry. Naciskamy i jest do dołu. Możemy również nacisnąć tu i przytrzaśniemy sobie palca. Jeśli jeszcze jest to mało przejrzyste, cały ten mechanizm, to zaprezentuję to bardziej dokładnie. Zdejmujemy obudowę i ukazuje nam się taka blaszana kolejna obudowa, która już wcześniej została przeze mnie odkręcona i teraz kiedy ją zdejmiemy, to się okaże, że blacha ta służyła jako tutaj osłona gniazda na kartridże. Jak widzimy, tutaj mamy na kartridże ta nasza zapadka i tam na końcu widzimy gniazdo. Tak wygląda od środka wkładanie kartridża. Jest on już teraz bezpiecznie ulokowany. Jak widać, jego długość zajmuje prawie całą długość konsoli, więc jest to naprawdę duża rzecz. W późniejszym modelu top loaderze już zrezygnowano z takiego dziwnego trochę wsuwania i po prostu gniazdo było wbudowane na górze, a kartridże wsadzało się jak w zwykłe konsole. Do grania w takie gry służył taki pad. I cóż, jest to dopełnienie kanciastej konsoli i kanciastych kartridży, więc nie mogło być inaczej. Pad również jest kanciasty. Pad posiada krzyżak, przycisk Select, przycisk Start oraz dwa przyciski akcji A i B. Pomimo swych malutkich i kanciastych kształtów jest on wygodny. W porównaniu z padami od właśnie konsol drugiej i trzeciej generacji, no to pad od NES-a i tak mimo wszystko jest najlepszy. Znajdźmy jeszcze okablowanie i podłączę konsolę. Konsola jest już tutaj podstawiona. Podłączony kabel audio-wideo, który teraz będziemy podpinać do telewizora. Mamy dwa pady, ale będziemy grać w grę jednoosobową. Podnosimy klapkę i wkładamy naszego Mariana. Zamykamy klapkę i co się stanie, kiedy wciśniemy przycisk Power? Ekran miga jak szalony. To może znaczyć tylko jedno.
Gry z NES-a tak mają, że trzeba im nieraz dmuchnąć w szparkę. Wsadźmy go teraz ponownie. I już jest dobrze. Zatem zagramy sobie w Mariana. Kultowa gra Super Mario Bros., która zaistniała właśnie na NES-ie i przyniosła wielką sławę firmie Nintendo oraz stało się wyznacznikiem tego, jak należy programować, projektować platformówki. Kurde! Bardzo kultowa gra. Chyba każde polskie dziecko zna tą grę z Pegasusa. Kurwa! Kurwa! Kurwa mać! Kurwa! 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 Tak. 3 życia i koniec. Więc to tyle odnośnie Mario i tyle odnośnie gier na dzisiaj. Podsumowując, Nintendo Entertainment System to konsola bardzo udana, na którą ukazało się mnóstwo bardzo dobrych gier. Wśród 8 bitów nie było nigdy lepszej konsoli i największe hity z tamtych czasów ukazały się właśnie na NES-ie. Wiele z tych gier ukazywało się później na nowszych konsolach w odświeżonych wersjach, więc o czymś to świadczy. Naprawdę doskonała konsola, więc myślę, że warto, jeśli ktoś się interesuje konsolami, myślę, że warto zaopatrzyć się w NES-a i powspominać te wspaniałe czasy, które niestety w naszej młodości mogliśmy przeżywać tylko na Pegasusie. Zobaczcie, jak to było na oryginalnej konsoli. Dzięki za uwagę. Cześć.